Witajcie! Zapraszam na unboxing i prezentację jacuzzi ogrodowego firmy Bestway model Grenada 60135. W tym odcinku pokażę, z czego składa się zestaw, jak go zmontować i uruchomić. Przedstawię też podstawowe funkcje. Jeżeli interesują Cię inne testy innych urządzeń, w tym jacuzzi firmy Intex, zapraszam na mój kanał na YouTube. Tymczasem zapraszam do tego odcinka. Jacuzzi zapakowane jest w karton o wymiarach 83 x 65 cm i wysokości 58 cm. Waga całego zestawu to 45 kg. Według producenta jest to jacuzzi dla 6-8 osób. Wymiary basenu to średnica zewnętrzna 236 cm, średnica wewnętrzna 186 cm, grubość ścian to około 25 cm, wysokość 71 cm, a głębokość wody to 52 cm. Do jacuzzi mieści się 1350 litrów wody. Moc grzałki to 2000 W, moc pompy wody to 50 W. Zakres temperatur grzania wody wynosi od 20 do 40 stopni Celsjusza, a wydajność grzałki w przypadku podgrzewania wody to około 1 do 1,5 stopnia Celsjusza na 1 godzinę. W środku kolorowego kartonu znajdziemy dwa mniejsze kartony oraz pozostałe elementy zestawu. W mniejszym kartonie zapakowana jest pompa z panelem sterowania, wąż do pompowania basenu, w osobnych woreczkach zawór powietrza oraz końcówka do spuszczania wody, w drugim woreczku złączkę do spuszczania powietrza oraz końcówkę do pompowania, zapasowy filtr wody, a na dnie kartonu obudowę filtra oraz dozownika chloru. W osobnym kartonie zapakowane jest zabezpieczenie przeciwporażeniowe na kablu zasilającym, które pokażę w dalszej części filmu. W drugim, większym kartonie zapakowany jest basen. Ponadto w osobnych workach znajdziemy pokrywę jacuzzi, pompowaną poduszkę powietrzną, którą montuję się w pokrywie, instrukcję obsługi w kilku językach, skróconą obrazkową instrukcję montażu, oraz zestaw naprawczy jacuzzi. Jacuzzi ustawię na tarasie. Aby dodatkowo zabezpieczyć basen przed utratą ciepła i uszkodzeniem, kupiłem matę piankową o grubości 1 cm. Zestaw jacuzzi Bestway nie jest wyposażony w dodatkowy podkład pod basen, tak jak ma to miejsce w przypadku jacuzzi firmy Intex. Dno jacuzzi jest jednak podwójne i ma dodatkowy wkład, o czym powiem w dalszej części filmu. Przystępuję teraz do wypakowania jacuzzi. Należy pamiętać, że teren pod jacuzzi powinien być czysty, równy, płaski, stabilny oraz pozbawiony ostrych przedmiotów. Ustawiam basen zgodnie z wcześniej zaplanowanym umiejscowieniem pompy. Do napompowania basenu służy dołączony do zestawu wąż. Końcówkę dokręcam do wylotu powietrza w jednostce sterującej. Nie ma możliwości pomylenia końcówki. Pasuje tylko w jedno miejsce. Przed przystąpieniem do pompowania w otwór oznaczony 1 w basenie należy wkręcić zawór dołączony do zestawu. Pokażę teraz zabezpieczenie przeciwporażeniowe, które zamontowane jest na kablu zasilającym. Przed każdą kąpielą należy wcisnąć czerwony przycisk Test, aby sprawdzić zabezpieczenie przeciwporażeniowe. Aby uruchomić jednostkę sterującą, wciskamy żółty przycisk. Aby uruchomić panel sterowania, przez kilka sekund przytrzymujemy przycisk włączenia. Po uruchomieniu słyszymy dźwięk, a przycisk uruchomienia zaświeci się na zielono. Aby rozpocząć pompowanie basenu, wciskamy przycisk włączenia bąbelków. Sprężarka zacznie pracować. Przy użyciu węża pompujemy basen. Cała czynność pompowania trwa kilka minut.
Przyspieszę tempo, aby film nie był zbyt długi. Podczas pompowania należy pamiętać, aby nie pompować basenu zbyt mocno. Po wlaniu do jacuzzi wody ciśnienie spowoduje, że basen się usztywni. Ponadto, gdy jacuzzi stoi na słońcu przy wysokich temperaturach, wzrasta ciśnienie. Warto to uwzględnić zarówno przy pompowaniu basenu, jak i pokrywy, o czym wspomnę za chwilę. W tym miejscu wspomnę, że jacuzzi wykonane jest z dość grubych i trwałych materiałów. Nie umiem jednak określić, na ile lat posłuży. Widać jednak, że jest to produkt dobry jakościowo. Po uzyskaniu odpowiedniego ciśnienia wyciągamy wąż i zakręcamy zawór. W jednostce sterującej są 3 rury. 2 mniejsze to doprowadzenie wody do pompy, większa to sprężarka, która zasila dysze bąbelków jacuzzi. Ściągamy zabezpieczenia rur w basenie. Przed podłączeniem jednostki do basenu musimy jeszcze napompować poduszkę powietrzną, którą zamontujemy w pokrywie basenu. Do pompowania używamy tego samego węża, którym pompowaliśmy basen. Pompujemy nieco poduszkę, którą następnie wkładamy w przeznaczony do tego kołnierz w pokrywie. Układamy ją równo, a następnie uzupełniamy dalej powietrze. Tak jak wspomniałem wcześniej, nie pompujemy jej zbyt mocno. Z doświadczenia wiem, że zbyt mocno napompowana pokrywa pod wpływem wysokich temperatur, gdy jacuzzi stoi na słońcu, potrafi się zdeformować. Wspomnę o tym w dalszej części filmu, gdy pokrywa będzie zamontowana na jacuzzi. Można teraz przystąpić do podłączenia kompresora do basenu. Dostawiamy jednostkę sterującą do jacuzzi i z wyczuciem dokręcamy plastikowe nakrętki. Nie ma możliwości, aby tu się pomylić. A tak wygląda podłączona jednostka sterująca. Przed nalaniem wody demontujemy kapturki zabezpieczające z rur wodnych wewnątrz basenu. W zestawie z jacuzzi dostarczona jest obudowa filtra z zamontowanym filtrem. Aby wymienić filtr, należy odkręcić plastikową śrubę. W zestawie otrzymujemy 2 filtry. Sama obudowa filtra wewnątrz posiada gumowe zaworki dookoła. Dzięki temu podczas czyszczenia filtra, gdy odkręcimy obudowę z rur wodnych, brud, który osadził się na filtrze, nie wleci nam do wody. Skręcamy obudowę filtra i montujemy ją na dolnej rurze wewnątrz basenu. Do zestawu producent dostarcza również dozownik chloru. Jest to mniejsza puszka, po rozkręceniu której do środka możemy włożyć tabletki chloru. Po zamknięciu puszka posiada funkcję regulacji ilości dozowania chloru. Regulacji dokonuje się obracając pokrywę w lewą lub w prawą stronę, zwiększając lub zmniejszając ilość chloru zgodnie z oznaczeniami na dozowniku. Dozownik przykręcamy do górnego wylotu wewnątrz basenu. Mogę teraz przystąpić do nalania wody.
Dodam w tym miejscu, że jacuzzi ma podwójne dno z wbudowanym zabezpieczeniem przed utratą ciepła. Jeszcze kilka słów o jednostce sterującej. Jest ona wyposażona w regulowany panel dotykowy, który omówię za chwilę. W samej obudowie znajdują się dwa miejsca na napoje. Po uzyskaniu poziomu, który przykrywa obudowę filtra, po włożeniu tabletki chloru możemy włączyć filtr. Widać, że pompa ma sporą wydajność i duży przepływ. No i mamy wodę nalaną. Tutaj na tarasie, gdzie stoi jacuzzi, jest mały spad, dlatego nie nalewamy wody do pełna. Z tego względu, że tutaj na wskazaniu, ile jest wody, pokazuje nieco ponad minimum. Natomiast z drugiej strony, gdzie jest spad tarasu, no to mamy już ten poziom maksymalny. Po wlaniu wody, woda jest żółto-zielona, można powiedzieć. Natomiast jak pokazywałem wcześniej, w tym tutaj dozowniku jest już wrzucona tabletka chloru i ta woda się teraz filtruje, jest włączone filtrowanie. No i przez to też uwalnia się ten chlor do tej wody. Nie będę pokazywał, jak to wygląda po przefiltrowaniu, wrzucę po prostu zdjęcie, jak ta woda wygląda w momencie, gdy będzie miała już prawidłowe parametry. Natomiast teraz pokażę podstawowe funkcje jacuzzi. Tak wygląda panel sterowania. Tutaj trochę nie widać na chwilę obecną, po wlaniu woda ma 19 stopni. W chwili obecnej jest zablokowane, włączone jest też podgrzewanie. Aby odblokować panel sterowania, przytrzymujemy przez kilka sekund przycisk z kłódką i mamy w tym momencie odblokowany. Każda funkcja, jeżeli jest aktywna, podświetlona jest od spodu czerwoną diodą. Z takich podstawowych funkcji, co tutaj mamy? Podgrzewanie domyślnie nastawione z parametry 35 stopni. Temperatura oczywiście możemy zwiększać, zmniejszać sobie. Tu nie widać do końca, o teraz. Zakres temperatur jest między 20 a 40 stopni. W takim zakresie możemy sobie ustawiać tą temperaturę. Ona się będzie podgrzewała. Wrzucę też taką tabelę, którą producent przedstawia w instrukcji obsługi, przy jakich temperaturach zewnętrznych, temperaturach otoczenia, przy jakich temperaturach wody, przez jaki czas, do jakich parametrów, do jakiej temperatury woda się nagrzewa. Też można sobie mniej więcej obliczyć, jaki to będzie wtedy czas do uzyskania odpowiedniej temperatury. No i idąc dalej, jaki będzie koszt. Wyłączmy teraz podgrzewanie. Tutaj po kolei mamy tutaj przycisk blokowania, odblokowania, przycisk ustawiania czasowego na daną godzinę, o której ma się załączyć, o której ma się wyłączyć i ile czasu ma być uruchomiona dana funkcja. Nie będę tego pokazywał, tylko omówię poszczególne funkcje. Tu mamy przycisk podgrzewania wody, co pokazywałem wcześniej. Jeżeli się świeci, plus tutaj strzałka góra w dół, możemy zwiększać bądź zmniejszać temperaturę. Dalej mamy przycisk bąbelków, co za chwilę pokażę. Dalej mamy przycisk filtrowania wody. No i zmiana parametrów plus minus. Wyłączę teraz funkcję filtrowania wody. Chwilę trzeba poczekać, czy ona się wyłączy. O, już się właśnie wyłączyła. Nie wiem, czy będzie słychać, czy to będzie odnośnikiem, jak głośne jest to urządzenie. Natomiast włączę teraz funkcję bąbelków i zobaczymy, jak to tutaj działa. Jacuzzi wyposażone jest w 190 dysz. Dookoła są to dysze napowietrzające, produkujące te bąbelki, czy upuszczające to powietrze, które z kompresora leci do tej wody. Mamy 190 otworków. Jak widać, jest to dość
spore napowietrzenie wody. Sama jednostka nie jest głośna. Się może schylę tutaj bliżej. Można powiedzieć, że pracuje cicho. Najwięcej hałasu i to, co można doświadczyć, to tak naprawdę siedząc w wodzie, to wydostające się powietrze więcej hałasuje niż sama sprężarka. Po chwili bezczynności urządzenie się samo zablokuje. Wyłączę. I to byłoby na tyle. Pokażę jeszcze za chwilę, jak wygląda jacuzzi z zamontowaną pokrywą. No i tak wygląda jacuzzi, które jest przykryte tą matą zabezpieczającą. Mata, jak było pokazane wcześniej, ma w środku powietrzną poduszkę. Poduszka ta zabezpiecza zarówno przed utratą ciepła, jak i przede wszystkim, albo jako dodatkowo, tutaj przez to, że to pływa sobie na wodzie, mamy zabezpieczenie przed wpadnięciem do wody na przykład dzieci. Co tu jeszcze mogę powiedzieć? No tutaj na tą chwilę widać, że ta pokrywa jest cała pognieciona, natomiast na pewno podczas, jak ona tylko poleży dłużej, trochę poświeci na nią słońce, ta pokrywa się pewnie wyprostuje. Jest ona wykonana z dość grubego, miękkiego tworzywa. Jest to wodoodporne, na pewno tutaj będzie się zbierała woda w momencie opadu deszczu. Co bardzo ważne, żeby zarówno całego basenu, jak i tej poduszki powietrznej, która jest przykryciem, nie pompować dość mocno. Tutaj to było pokazane, jak to było napompowane. To jacuzzi było dość miękkie. Teraz, gdy przyszła woda, przyszło ciśnienie od wewnątrz, się pojawiło, poświeciło trochę słońce i to jacuzzi już jest w tym momencie twarde. Można na to śmiało sobie usiąść i się na pewno z tym nic nie będzie stało. Ta sama sytuacja z tą pokrywą tutaj. Jeżeli byśmy napompowali za mocno, gdy przyjdą upalne dni, przyjdzie słońce, wzrasta ciśnienie w tej pokrywie. Jeżeli będziemy mieli za dużo powietrza, to ta pokrywa się zdeformuje. Także zalecam nie pompować zbyt mocno. Lepiej, żeby to miało mniej powietrza, zaobserwować w przypadku wysokich temperatur, jak to się będzie zachowywać, ewentualnie zawsze można dopompować. Natomiast jeżeli nam się zdeformuje, no to później będzie trudno uzyskać wcześniejszy kształt. Sama pokrywa jest nałożona, można powiedzieć, szczelnie na jacuzzi. Zabezpieczona jest 6 zaczaskami dookoła tej pokrywy. Zaczaski mają dodatkowo takie zabezpieczenie tutaj, że nie wystarczy samo wciśnięcie tych z boku, dodatkowo trzeba wcisnąć jeszcze od góry taki tutaj zaczask i w tym momencie dopiero możemy jedną ręką, mi to ciężko idzie, to dobrze, bo znaczy, że jest dobrze zabezpieczone. Przed dziećmi, tak? To jest głównie zabezpieczenie przed dziećmi i takie oto zaczaski są dookoła, możemy też regulować napięcie. Myślę, że to wszystko z prezentacji tego jacuzzi. Wcześniej podawałem wszystkie parametry. Jest to jacuzzi na 6-8 osób. Bardzo solidne ścianki. Na pewno opieranie się tutaj przy moim wcześniejszym filmie z innego z jacuzzi firmy Intex pojawiały się pytania w komentarzach, czy oparcie tutaj o ściankę powoduje wybrzuszanie się tych ścianek. No na pewno czegoś takiego nie będzie. Ścianki są grube, solidne. Zachęcam też do obejrzenia tamtego mojego filmu. Tam też myślę, że w sumie są 2 filmy, w których odpowiadałem na pytania Wasze, które zadajecie w komentarzach. Jeżeli się będą tutaj pojawiały jakieś komentarze, jakieś pytania, też chętnie na nie odpowiem. Na koniec zapraszam do subskrypcji mojego kanału, do zostawiania komentarzy. Jeżeli filmy ten i inne filmy podobają się Wam, zostawcie łapkę w górę. Dziękuję i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Przedstawiam jeszcze tabelkę, o której wspomniałem wcześniej.
Mamy tu przedstawione przykładowe temperatury otoczenia, temperatury wody, a także zadaną temperaturę oraz czas, jaki będzie potrzebny, aby tą zadaną temperaturę przy wcześniejszych parametrach wody i otoczenia uzyskać. Na koniec jeszcze ulotka informacyjna, która dołączona była do zestawu. Przedstawia ona elementy dodatkowe, jakie możemy dokupić do jacuzzi. A tak wygląda woda, która uzyskała właściwe parametry. W wodzie jest już odpowiednia ilość chloru, a woda stała się błękitna. Do kontrolowania parametrów wody należy dokupić tester parametrów wody, którego nie ma w zestawie z jacuzzi. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie moich filmów. Zapraszam na mój kanał na YouTube, gdzie możecie zobaczyć inne testy, w tym test jacuzzi firmy Intex. Do zobaczenia!